dzisiejszym odcinku zobaczycie E-Wing Nowej Republiki, Myśliwiec Shin Hati oraz minifigurki Morgan Elsbeth, Baylana Skolla, Shin Hati, Kapitana Portera i jego droida astromechanicznego. Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. Właśnie skończył się pierwszy sezon serialu Ahsoka. Przyszła pora, żeby zająć się zestawami z tej serii. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję zestawu 75364 E-Wing Nowej Republiki kontra Myśliwiec Shin Hati. Na pudełku oczywiście mamy zaprezentowane obydwa statki oraz minifigurki. Mamy oczywiście logo LEGO Star Wars, klasyczne informacje oraz w rogu Ahsokę, która nas informuje, że zestaw właśnie nawiązuje do tego serialu. Tył pudełka to nasze modele zaprezentowane z innej perspektywy oraz funkcje bawialne. Nie wiem jak wy, ale ja jestem w szoku. W pudełku dostajemy aż 10 woreczków. Instrukcja zapakowana jest w kopertę. W środku znajdujemy dwie instrukcje oraz arkusz naklejek. Na końcu instrukcji oczywiście mamy zestawy z obecnej fali. Tych dwóch już jest recenzja na kanale i myślę, że tego też niedługo możecie się spodziewać. Kanonierkę oraz ducha też macie już na kanale. Ten zestaw oczywiście teraz recenzuję i T6 też niedługo się pojawi. Na końcu oczywiście Robercik. Kto ogląda moje ostatnie recenzje, wie o co chodzi. Tak się prezentuje złożony zestaw. Jego omawianie zaczniemy od minifigurek. Pierwsza minifigurka to Baylan Skoll. Jest on oczywiście nową postacią i pierwszy raz pojawia się w serialu o Ahsoce. Był on rycerzem Jedi, ale w trakcie czystki porzucił on ścieżkę Jedi i został Sithem. Minifigurka jako broń dostaje zwykły czerwony miecz świetlny. Większość ludzi mówi, że powinien być on pomarańczowy, no ale według mnie tutaj ten czerwony pasuje całkiem dobrze. No bo w sumie oglądając trailery i tam powiedzmy pierwsze odcinki, rzeczywiście te miecze czasami były takie pomarańczowe, no a czasami po prostu czerwone, więc jest to taka niezgodność na ekranie. Tors oraz nóżki są bardzo ładnie zadrukowane. Oczywiście są one robione specjalnie pod tą postać i całkiem fajnie wyglądają. Ma on jasno-szare włosy oraz dwie twarze. Jedna taka spokojna z uniesioną brwią, a druga walcząca. Minifigurka wykonana jest bardzo fajnie, ale uważam, że wygląda trochę łyso. Dlatego dałem mu taką oto pelerynę. Fajnie byłoby też dać naszemu Baylanowi jakieś naramienniki. Niestety ja nie posiadam żadnych pasujących. Morgan Elsbeth była postacią, która pojawiła się w Star Warsach jeszcze przed Baylanem. Konkretnie w serialu o Mandalorianinie z sezonie drugim. Jej postać nawet w Mandalorianinie była ściśle powiązana z postacią wielkiego admirała Trauna. Za to w Ahsoce dowiedzieliśmy się, że była ona jedną z nielicznych sióstr nocy, które przeżyły atak na Datomirę generała Grievousa. No może nie tyle przeżyła, co po prostu była powiązana z kimś, kto przeżył. Minifigurka zamiast nóżek dostaje niedrukowany element sukni, ale jest on też całkiem spoko. Tors są to szaty podobne do tych, które miały siostry nocy właśnie w Wojnach Klonów i Jedi Fallen Order. Najważniejszym elementem tej minifigurki są oczywiście włosy. Jest to specjalny mold zrobiony pod tą minifigurkę i prezentują się one naprawdę dobrze. Figurka dostaje dwie twarze, jedna spokojna, trochę nawet uśmiechnięta, a druga z taką jakby wściekłością. Shin Hati, czyli padawanka Baylana Skolla, albo raczej uczennica, no bo tak jak ona była ona Sithem, a nie Jedi. No takim pseudo-Sithem. O postaci wiemy naprawdę niewiele, jedyne co powiedziano nam w serialu to to, że trenowała ona na przykład tak jak Ezra, po prostu poza świątynią, tylko już gdzieś na jakimś odludziu z dala od Imperium. Figurka, tak jak jej mistrz, dostaje zwykły czerwony miecz świetlny. Tors oraz nóżki są to oczywiście jej szaty. Są one zrobione w bardzo podobny sposób jak te Baylana, tylko oczywiście w innym kolorze. Warto też wspomnieć o tym, że Baylan w trakcie serialu często wyrażał taki jakby sentyment do zakonu Jedi i dowodem na to na przykład tutaj jest warkocz Padawana, który ma ona nadrukowany na torsie. Co do twarzy, myślę akurat, że jest ona najgorszą częścią tej minifigurki, w sensie po prostu w ogóle jej nie przypomina i ma ona wręcz takie zmarszczki, a ona jakaś stara strasznie też nie była. Poza tym mamy też blond włosy, one akurat są całkiem w porządku.
Kapitan Porter. Za wiele o tej postaci nie mogę wam powiedzieć. Po prostu był to kapitan floty Nowej Republiki. Był to oczywiście pilot w niebieskim kombinezonie. Pojawił się on dosłownie w jednej scenie, którą widzicie teraz. Minifigurka oczywiście jako broń dostaje krótki pistolet blasterowy. Tors i nóżki no to jest oczywiście kombinezon pilota Nowej Republiki, tylko w takim całkiem fajnym niebieskim kolorze, więc naprawdę tutaj bardzo ładnie się to prezentuje. No ale ten tors pojawiał się już u innej figurki, jakiej to się zaraz przekonacie. Najważniejszym elementem tej minifigurki jest chyba jej hełm. Jest on w takim ciemno-niebieskim kolorze i jest też całkiem fajnie zadrukowany. Poza tym figurka ma dwie twarze, jedna z taką oto szybką i zapięciem od hełmu, a druga to jego normalna twarz. Wtedy możemy dać mu włosy, które również otrzymujemy w zestawie. Tutaj macie jeszcze rzut oka na pilota ze swoimi włosami. Tak się prezentuje kapitan Porter obok porucznika Beatty. Pierwsza minifigurka oczywiście z zestawu, który dzisiaj recenzuję, no a tamta druga z ducha. Tak jak wcześniej wspominałem, jest to ten sam tors. Nie mówię, że to jakoś strasznie źle, no bo wiadomo, że są to piloci w takich samych kombinezonach. No ale szkoda, no bo zawsze był to jakiś fajny, unikatowy element, tak to się powtarza. No i w sumie główna różnica to to, że jeden jest Mon Calamarianinem, a drugi człowiekiem w hełmie. A tak się prezentuje nasz kapitan Porter obok innego pilota w niebieskim kombinezonie, konkretnie generała Merricka. No i na koniec droid naszego kapitana. Myślę, że za dużo nie ma co o nim gadać, no bo figurka jest mocno średnia. Brzydkie połączenie kolorów, a poza tym nie dostaje on nawet nadruków na plecach, tak jak teraz dostają nowe droidy, np. R2-D2. No ale za to plusem jest to, że ma on całkiem ładnie drukowaną główkę i gdyby zmienić jej kolory, to fajny byłby ten wzór. Omawianie statków zaczniemy od tego lepszego, przynajmniej dla mnie, czyli E-Winga. Dobra, zaczniemy od miejsca, gdzie możemy włożyć nasze minifigurki. Po pierwsze mamy takie oto gniazdo dla droida astromechanicznego, poza tym dla pilota jest jeszcze taka otwierana kabina. Dziób statku jest całkiem ładnie wytajlowany, poza tym jest też ozdobiony naklejkami. To samo tyczy się skrzydeł, są one całkiem ładnie wytajlowane, tutaj też są jakieś naklejki, poza tym mamy tutaj silnik oraz działko. Tutaj jeszcze rzut oka na statek od tyłu, widzimy energię wydobywającą się z silników. Tutaj jeszcze widok na statek od drugiej strony, jest to oczywiście lustrzane odbicie. Tutaj jeszcze takie fajne ujęcie na statek od przodu. I wystrzelimy sobie stud shooterem, najważniejszą funkcją bawialną, bo tak każe obyczaj. Oczywiście identyczny stud shooter mamy też po drugiej stronie. Macie też ujęcie na statek od góry, a tutaj tradycyjnie od spodu. Warto wspomnieć, że mamy tutaj też takie oto trzy nóżki, na których nasz statek stoi. Tak wygląda ten trochę gorszy, ale i tak całkiem fajny statek, czyli myśliwiec Shin Hati. Mówię trochę gorszy, bo uważam, że jest on po prostu mniej dopracowany. Po prostu mniej jakby elementów tego statku jest wygładzone, wytajlowane. Poza tym nie ma on też żadnych nóżek, dlatego stoi on tak po prostu na ziemi. Ja go postawiłem na prowizorycznej podstawce, żeby trochę lepiej wam go zaprezentować. Tak jak przy poprzednim statku, zaczniemy od miejsca, gdzie siedzi minifigurka. Jest tutaj całkiem fajny element nadrukowanego kokpitu, jest on oczywiście też otwierany. Jak już jesteśmy przy tym ujęciu, to warto wspomnieć o tych oto działkach. Jest to otwierane, a w środku mamy schowek. Z tyłu statku mamy taki oto schowek na miecz świetlny naszej bohaterki. Z przodu mamy dwa skrzydła, są one całkiem spoko wytajlowane oraz ozdobione naklejkami. Poza tym mamy też taki całkiem fajnie zrobiony okrągły silnik. Po bokach skrzydeł mamy coś w rodzaju stateczników. Z przodu skrzydeł też mamy stud shootery, więc możemy sobie wystrzelić. Warto też wspomnieć, że stud shootery są zamontowane poziomo, a nie pionowo tak jak zwykle. Przez to przynajmniej ja męczyłem się z włożeniem studa. Tutaj macie jeszcze ujęcie na silnik od przodu i pewnie widzicie, że jest tutaj nadrukowany element. Tutaj jeszcze ujęcie z jednego boku, przód w całości bez podstawki, drugi bok.
Jeszcze raz od tyłu, tym razem bez podstawki. I klasycznie od dołu. Tak jak wspominałem, nie mamy tutaj zamontowanych żadnych nóżek, dlatego są tutaj ślizgacze. Podsumowując, tak jak już mówiłem, E-Wing bardzo mi się podoba, jest fajnie zrobiony jako model, dobrze dopracowany. Co do drugiego statku, czyli myśliwca Shin Hati, myślę, że statek też jest całkiem spoko, ale nie jest to jakiś strasznie ważny po prostu w uniwersum Star Warsów i raczej już nigdy nigdzie się nie pojawi, więc raczej bym go nie kupił, no chyba że ze względu na minifigurki. Co do minifigurek, myślę, że one akurat są najważniejsze w tym zestawie. Dostajemy 3 naprawdę bardzo fajnie zrobione figurki głównych złych z serialu Ahsoka. No szkoda, że Baylan nie dostał jeszcze na jakichś naramienników albo peleryny, to by trochę uzupełniło tą minifigurkę. A poza tym figurki są całkiem spoko. Jeśli chodzi o tych dobrych, no to uważam, że droid jest po prostu taki średni. Za zestawienie tych kolorów wygląda nie najlepiej, no ale pilot jest akurat całkiem dobrze zrobiony. Uważam, że zestaw ten powinien być po prostu rozdzielony na 2 mniejsze zestawy, no bo zazwyczaj jak dostajemy jakiś myśliwiec właśnie w LEGO, no to jest taki zestaw z 2-3 minifigurkami i kosztuje 150 zł. Tak powinno właśnie tutaj być w przypadku obydwu statków. Napiszcie, co wy uważacie, który z tych statków wam się podobał, a to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapomniałem wspomnieć jeszcze niestety o jednej rzeczy, konkretnie o tym, że aktor grający postać Baylana Skolla, czyli Ray Stevenson, niestety już nigdy nie zagra tej postaci. No a szkoda, bo naprawdę postać była całkiem fajnie zrobiona i dobrze mu to wyszło. Miejmy nadzieję, tak czy siak, że moc jest z nim. A teraz już się z wami żegnam, do następnego odcinka, stawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.